Cześć, witam Cię w pierwszym materiale dotyczącym szkolenia Webcon BPS 2020. W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób zainstalować na Twoim komputerze lokalnym oprogramowanie Hyper-V. Ale najpierw wyjaśnię Ci, czym jest Hyper-V oraz do czego jest nam potrzebny. Hyper-V jest to oprogramowanie stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn i komputerów. Dzięki niemu możemy uruchomić różne systemy operacyjne bez konieczności fizycznej integracji w już zainstalowany system operacyjny na jednej maszynie fizycznej bez konieczności dzielenia dysków na partycje. Innymi słowy, dzięki Hyper-V możemy utworzyć kilka wirtualnych maszyn, takich komputerów, na Twoim komputerze lokalnym. Dzięki temu nie musimy kupować drogiego sprzętu serwerowego, tylko jesteśmy w stanie zasymulować jakieś środowisko u nas lokalnie. Dzięki temu będziemy w stanie zainstalować Webcon BPS oraz wszelkie niezbędne komponenty na naszym komputerze lokalnym. Dlaczego wykorzystujemy Hyper-V? Hyper-V stosujemy dlatego, że dzięki niemu jesteśmy w stanie bez konieczności posiadania kilku komputerów stworzyć sobie na naszym własnym komputerze domowym środowisko do nauki, środowisko testowe. Na lewym schemacie w zielonej ramce zaprezentowany jest minimalny, wymagany przez firmę Webcon scenariusz, w którym występują dwa serwery. Pierwszym z nich jest serwer, na którym zainstalowany jest Webcon BPS wraz z bazą SQL i ewentualnie SharePointem. No my, jako że korzystamy z wersji 2020, ten SharePoint nie jest wymagany, więc nie będziemy go instalować w ramach naszych ćwiczeń. I również drugi serwer, który będzie kontrolerem domeny, na którym będzie znajdowało się Active Directory. Jest jeszcze drugi rodzaj instalacji, z którymi również możecie się czasami spotkać, gdzie serwer webconowy, na którym zainstalowane są komponenty Webcon BPS oraz baza danych SQL są od siebie odseparowane. My jednak na potrzeby naszego kursu posłużymy się tym prostszym przykładem, który będzie składał się tylko i wyłącznie z dwóch maszyn wirtualnych. Webcon BPS plus serwer SQL oraz osobno serwer Active Directory. Jakie są wymagania, aby zainstalować Hyper-V? Przede wszystkim musimy mieć procesor 64-bitowy, musimy posiadać Windows 10 Enterprise Pro lub Education. Ważna informacja, Hyper-V nie jest możliwy do zainstalowania na Windows 10 Home. To jest bardzo ważne, no bo nie będziemy w stanie z niego tutaj skorzystać. Firma Microsoft zaleca minimalnie 4 GB RAMu. Jako że będziemy wirtualizować dwie maszyny, wydaje mi się, że minimalne wymagane byłoby 8 GB, aby to działało w sposób poprawny. Oraz bardzo ważne jest to, aby nasz procesor wspierał wirtualizację. W jaki sposób instalujemy Hyper-V? Tutaj w prawej sekcji mamy kolejną instrukcję, jednak nie będę jej czytał, po prostu pokażę, w jaki sposób się instaluje. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Windows, aplikacje i funkcje, programy i funkcje, włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Znajdujemy tutaj Hyper-V, zaznaczamy, klikamy OK. Po instalacji niezbędny będzie restart systemu. Funkcja Hyper-V została zainstalowana. Ja uruchamiam ponownie komputer i widzimy się w następnym filmiku.